Dzień dobry wieczór. Teraz w naszym przypadku widzimy się znowu z tymi dwoma dżentelmenami. Pierwszy od mojej lewej księgowy i gitarzysta, czyli Bartek, kronikarz polskiej sceny. No i dalej Tomek, gitarzysta Ifrena i właściciel Black Wednesday Records. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bursztynowej komnacie sceny niezależnej, czyli o małżeństwie Maćka i Ewy Chodorowskich. Eli. Tak, dziękuję za poprawienie. To jest bardzo szalony temat dla mnie i wczoraj przeglądałem materiały już na spokojnie, tak jak byłem u Bartka i troszeczkę ręce mi się trzęsły. Część z tych materiałów jest tutaj dzisiaj z nami. Słuchajcie, to żeby zacząć tutaj od początku, kiedy pierwszy raz usłyszeliście o Chodorowskich? W moim przypadku było to w ten sposób, że wyczytałem w jakichś zinach, to bodajże był Pasażer, tam nie wiem, bodajże 9 numer, o początkach sceny niezależnej w Polsce i tam właśnie wypowiadały się takie osoby jak m.in. Uszaty, Arek Marczyński z BIK i tam bodajże było pierwszy raz właśnie wymianę PTD z Bielska, co mnie bardzo zaintrygowało, bo z taką nazwą się nigdy nie spotkałem. A później jeszcze w jakimś starym zinie widziałem właśnie zdjęcie Maćka Chodorowskiego. Po wielu latach po prostu zidentyfikowałem jako zdjęcie właśnie z koncertu Zrawki. A potem oczywiście jak z biegiem czasu, no to wiadomo, fora internetowe się pojawiły, starsi koledzy zaczęli uchylać, przelewać trochę wiedzy. Ja akurat pamiętam, że mój pierwszy kontakt, w ogóle pierwsze jakieś takie informacje na temat Chodorowskich to chyba w czasach, kiedy poznałem już nieżyjącego mojego przyjaciela świętej pamięci Irka, znanego też jako Honzik, i on pokazywał mi wkładkę do Desertera, do płyty Underground of Poland, tak? I jest zgoda Bartka, że tą wkładkę właśnie jest widziałem. Akceptacja. I tam poza kolażem zespołów, które gdzieś się pojawiają, jest też zdjęcie Eli Chodorowskiej. Pamiętam, że właśnie Honzik wspominał, że Ela jest związana z Bielskiem razem z małżonkiem Maciejem, że to takie postacie enigmatyczne. Tam się właśnie pojawiło to, o czym Bartek zaczął mówić, a co gdzieś tam mamy dalej kontynuować, informacje o raportach, które pisywała jakoś w ten sposób. I generalnie ten temat, żeby tutaj nie przegadywać, on się pojawiał z różną dynamiką, z różną intensywnością w różnych, że tak powiem, momentach, ale jakby tak naprawdę od początku moich doświadczeń z hardcore punkiem to nazwisko gdzieś tam z tyłu się pojawiało i kołatało jako takie Enigmatyczne. o to słowo. No, w moim przypadku było tak samo jak z Bartkiem, w którymś numerze Pasażera i bodajże jeszcze jakiegoś innego fanzina z tego okresu, powiedzmy sobie początku lat 90. czy połowy lat 90. Gdzieś tam było tam Chodorowscy, płyty, kontakty i tyle po prostu, nie? No i powiedzmy sobie, że kilka lat później dopiero zagłębiłem się w ten temat. Ja pamiętam jeszcze w Bielsku było przegrywanie kaset, też tam jakby końcówka lat 80., przełom lat 90. Był taki zawodnik, który tutaj przegrywał kasety z muzyką metalową i on też tam gdzieś przy okazji ktoś te kasety dostawał, ktoś tam je przegrywał. Ja akurat z tego przybytku nie korzystałem, ale wtedy też się pojawiło nazwisko Chodorowski, on chyba jakoś ich znał, że tak powiem. No, tak mówię, z tego, że to Bielsku to byli gdzieś z Bielskiem związani, przez jakiś czas przynajmniej te nazwiska, ta historia się pojawiała. Skąd ten Chodorowski się wziął po prostu? Jak to było? Może wejdę tylko w słowo tutaj, tak. Bo Bartek tutaj widzę, że już w boksach stoi i słusznie, natomiast fakt jest taki, trzeba to uczciwie powiedzieć, że dzisiaj na naszym miejscu powinni siedzieć załoganci pokolenie starsi. Nie? Powinien tu siedzieć Wojtek Ratuszny, któremu dziękujemy za te wszystkie dobra, bo to on nam je przekazał, że tak powiem. Nie?
Darek, Tulipan, takie osoby, nie? Oni gdzieś, że tak powiem, jakby byli tym pokoleniem pośrednim między Chodorowskimi I mieli styczność też. a nami. Natomiast to też jest ciekawa historia na temat tego, jak, że tak powiem, się Chodorowscy pojawili w Bielsku. Bartku. No to musimy przenieść się do Białegostoku, mniej więcej do 77 roku, kiedy to właśnie w tym mieście pojawia się pierwsza załoga punkowa, niejakiego Agrawy. On to właśnie miał ciotkę na Wielkiej Brytanii i po prostu przywiózł pierwsze punkowe płyty. W Białymstoku pojawiła się pierwsza punkowa załoga. Ona liczyła właśnie pod dowództwem tego Agrawy 5 osób, wliczając to właśnie Maćka Chodorowskiego. I właśnie mniej więcej w 78 zakochał się w Sex Pistols. No, mam właśnie zdjęcia mniej więcej z 78 roku Maćka. No, wygląda oszałamiająco poprzekuwany, mnóstwo właśnie tych agrawek. Też mam właśnie brawa niemieckie, dzięki czemu mógł się po prostu inspirować wyglądem właśnie punków z zachodu. No i właśnie ten Maciej poznał, bo on był na początku chodził do technikum elektrycznego. W Herkulesach to była taka dyskoteka, taki klub, tam też zaczęto puszczać punk rocka, potem też zaczęto tam organizować koncerty, poznał tam Elę, no i wiadomo, potem zostali małżeństwem, ale po ukończeniu technikum wiadoma sprawa, nad każdym młodym człowiekiem w tamtym okresie wisiała widmo służby wojskowej, więc Maciek z racji tego, że nie chciał iść do zaszczytnej służby wojskowej w dobie PRL-u, więc postanowił, wybrał zastępczą służbę właśnie tutaj na południu, odrabiając wojsko na kopalni. W Białymstoku funkcjonował jako pod ksywką Drozd, natomiast tutaj właśnie po przybyciu do Bielska, to było tak mniej więcej 83 na 84 rok, funkcjonował jako górnik, bo właśnie odrabiał tą służbę wojskową na kopalni. I stąd właśnie z Białegostoku warto tutaj też dodać, że to też nie jest przypadek, że akurat tu się pojawił górnik i jak też tu się pojawili Chodorowscy, bo już na początku lat 80. działał ten trójkąt białostocko-bielsko-łódzki. Ci ludzie się znali. Ja bym zaryzykował, jakby, że tak powiem, takiej odważnej tezy, że jakby dzięki temu właśnie tu wylądował Maciej, w tym miejscu, w tej naszej przesympatycznej mieścinie, a nie gdzie indziej, to po prostu zwyczajnie miał kontakty. Wydaje mi się, że jak już tu w 1984 roku pojawili się Chodorowcy, to już byli takimi załogantami świadomymi na tyle, że byli otwarci, że tak powiem, na tego szeroko rozumianego hardcore punka ze świata, już jakby to było dużo szersze spektrum. Nie? Dokładnie, ja to potwierdzam to, co mówi Tomek, już właśnie w tamtym okresie, w tym początkowym, pod koniec lat 70. czy na początku 80. jeszcze przed przybyciem do Bielska, Maciek miał naprawdę już wtedy pokaźną właśnie kolekcję winyli, po niej jeździł właśnie do Warszawy i był mocno sfiksowany na punkcie muzyki, był bardzo do przodu już w tamtych czasach po prostu. Także to było od samego początku, cały czas się to działo. Jest rok 1984, Bielsko-Biała, małżeństwo Chodorowskich już tutaj mieszka od jakiegoś czasu. A w moim ręku jest ich zdjęcie zrobione na dachu budynku, w którym prawdopodobnie mieszkali. Bardzo ważną rzeczą, po prostu, w sumie nie tylko oni, ale parę osób ze sceny niezależnej, ze sceny niezależnej, bo wtedy Żelety jako tako, ze sceny punkowej, a kilka osób potrafiło... Taki rodzący się sceny niezależnej. Tak. Potrafiło po angielsku. I to były takie, powiedzmy sobie, potrafisz po angielsku. No tak, bez wątpienia jakby Chodorowscy, tak jak kilka innych osób posiadało to narzędzie, tą umiejętność mówienia po angielsku i co jakby ułatwiało im komunikację ze światem, to nie była standardowa sprawa i w ogóle jakby temat komunikacji ze światem w 1984 roku to była bardzo złożona rzecz i pewnie o tym będzie okazja dzisiaj jeszcze porozmawiać, natomiast o ile nie wiem, na przykład takie osoby jak Petar, jak Arek Marczyński, jak Pietia, to były te osoby, które były odpowiedzialne za budowanie takiego ideologicznego konstruktu tej sceny niezależnej, to ja tak sobie myślę, stawiam taką tezę, że to Chodorowscy w dużej mierze, jakby, że tak powiem, dorzucali dosłownie ognia
drewna do tego pieca, poprzez jakby dostarczanie masy bardzo interesującej, różnej muzyki, w zasadzie z całego świata, nie? Bo tych kontaktów było bardzo wiele. No ale podstawą było to narzędzie, nie? Czyli umiejętność mówienia po angielsku. Czy my wiemy, czy wy wiecie, jak to się zaczęło, jak to się zrodziło, czy oni na przykład napisali do kogoś, czy ten ktoś do nich napisał, czy jest jakaś teoria na ten temat? Ja czytałem taką teorię, że w książce pod tytułem bodajże Zadymiarze o właśnie toczących się w Radomiu wokół koncertu UK Subs i Republiki, że małżeństwo Chodorowskich tam też dało jakieś ogłoszenia do takich czasopism muzycznych, Melody Maker i tak dalej, i tam podali swój adres. To raz, jest jedna taka teoria, a dwa, że właśnie nawiązali kontakty z takimi fanzinami na zachodzie Europy, ale również właśnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład z takim czołowym, opiniotwórczym Maximum Rock'n'Roll, gdzie po prostu Elżbieta pisała tam raporty z polskiej sceny, opatrywała to mnóstwem swoich zdjęć, swojego autorstwa, bo oczywiście wraz z Maćkiem jeździli po tych wszystkich festiwalach, przede wszystkim to był Jarocin, tak, w najlepszych swoich czasach, 8456, festiwal Rubrege i oczywiście tych czołowych polskich zespołów punkowych, nowofalowych, ale głównie z naciskiem na punkowe, takie czadowe, skórzane grupy. Oni wysyłali po prostu na zachód i opisując po prostu, co się w Polsce dzieje, co tutaj w trawie piszczy po prostu. Tutaj, Bo to też na pewno jeszcze będzie słowo, to na pewno też było dla świata interesujące, cóż to, że tak powiem, za tą żelazną kurtyną się dzieje, jak ten punk rock wygląda. Także jakby takie raporty, takie informacje zwrotne z Polski w kierunku świata były też dla tego świata interesujące. Nie? Dokładnie, to było takie też, bardzo egzotyczne, właśnie co właśnie w tych krajach komunistycznych, co za tą żelazną kurtyną słychać, jak te kapele brzmią po prostu, tak? Skoro tam na początku lat 80. praktycznie żadne zespoły z zachodu nie przyjeżdżały. Oczywiście były wyjątki, ale generalnie był szlaban i po prostu ten punk rock się troszeczkę inaczej tutaj kształtował, tak? Nie było takich totalnych wzorców, bo tutaj trzeba było zdobyć nagrania, zdobyć płyty, to był naprawdę wiele wymagało zachodu po prostu. tutaj mamy zdjęcia, które chodorowcy wysyłali na zachód, do Maximum Rock'n'Roll na przykład, do innych fanzinów i też zdjęcia, którymi się wymieniali z innymi punkami na świecie. Tutaj Bartek, tu jest zespół Proces. Tu mamy zdjęcia znowu. Poczekaj, te zdjęcia są inne. Tutaj o tym zdjęciach jeszcze. Tu jest Moskwa bodajże. To jest załoga właśnie z Łodzi w pociąg gdzieś z Moskwą jadą na koncert. Tutaj też. Tutaj mamy. To jest też Proces z Rubrege 8.5. Czekaj, tu jest Moskwa bodajże. The Corps. A, przepraszam, tu jest tutaj The Corps. Tu się. Tu jest Moskwa. Tu jest Moskwa, dobra. Tu jest Moskwa, uwaga. W zamian chodorowcy dostawali zdjęcia z zachodu. Proszę popatrzeć, jak one jakby jakościowo się różnią. Nie? To jest na przykład zdjęcie MDC, tutaj zdjęcie wtedy jeszcze, czekajcie, gdzieś tu miałem takie fajne zdjęcie, dzieciaków wtedy z Degnasty. Tu mamy Adolescence. Jest troszeczkę tych fotografii. Część do nas trafiła. Trudno powiedzieć jaki to jest procent całości. Ale jakby taki też był ruch, nie? Taki wizualny, że jakby też, że tak powiem, dzięki temu można było zobaczyć, jak te amerykańskie i nie tylko amerykańskie zespoły z Finlandii, z Węgier, jak wyglądały, jak funkcjonowały. Ale też, trzeba też sobie powiedzieć, jest to w Polsce jest głęboka komuna. Ledwo stan wojenny się skończył, a tu do cholery jasne dostaniesz kolorowe zdjęcie, za które jest
święcie przekonany, że wiele punków dałoby się pokroić. No i dodajmy to, że oni takimi zdjęciami mieli całe ściany zaklejone po prostu. Dzisiaj by się dali pokroić za te zdjęcia, bo dzisiaj te zdjęcia tak naprawdę są jakby w dalszym ciągu, przedstawiają potężną wartość. I tutaj w ogóle mamy jeszcze zdjęcie z pokoju od Chodorowskich. Tu tego nie widać, to jest mikroskopijne zdjęcie. I na tym zdjęciu są naklejki, no, dziesiątki naklejek zespołów, które grały w tych czasach, na początku, w połowie lat 80. No właśnie, nie? Że jakby bardzo na bieżąco byli, nie? Że jeśli chodzi o to, co się działo na scenie wtedy, w połowie lat 80., to jakby do Chodorowskich docierało to, co w zasadzie no jakby oni trzymali puls, nie? Puls, całą tą dynamikę, że tak powiem, tych zmian, nie? Tego, co się w scenie hardkorowej pojawiało na No, bieżąco. wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie w 1985 roku oni śmigali już w koszulkach DRI, Agnostic Front, MDC, czyli po prostu, no tak powiedzmy, no, wyprzedzali o lata świetlne no, polską scenę, nie ujmując jej, gdzie po prostu byliśmy na etapie Exploited, wiadomo, że tam ktoś GBH słuchał Dead Kennedys, ale po prostu... Kras, nie? No To już właśnie, kurczę, no. Ale to oni byli na bieżąco, czy to właśnie Ameryka Północna, czy właśnie Skandynawia bardzo mocno, Australia, czy kraje jakieś latynoamerykańskie, Włochy, Wreczet, Kromex, no praktycznie no, we wszystkim no, takie nazwy, że po prostu szczena opada. No to już powiedzmy sobie, że to były oryginalne koszulki, które dostawali też z zachodu. To nie, że sami sobie robili, tylko to były koszulki robione na sicie, bo w Polsce w tych czasach to się robiło koszulki od szablonu. Świetnej jakości, oczywiście. Bo na przykład gdzieś tam mi przymknęło zdjęcie Chromax, koszulka full color. No, po prostu, no. A jak wiem, w 1984 roku w ogóle kolorów wtedy dużo nie było. Tak, była szarość. No.